Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 30 stycznia 2024 roku. Imieniny obchodzą m.in. Adelaida, Adelgunda, Batylda, Hiacynta, Kolumba, Nicetas i Teofil. 30 stycznia to jest 30 dzień roku. Dzisiaj mamy też dzień rogalika. Mam nadzieję, że część z Was upamiętnia godnie ten dzień dzisiaj. Pogoda w naszym biurze w Londynie 8 stopni, zachmurzenie, w Gdańsku 0 stopni, częściowo słonecznie. Cena tokena KNG na dzisiaj to $2,17. Cena bitcoina to $40 459. Obecny numer bloku BTC to 824 970. Do halvingu pozostało 11 915 bloków, czyli około 78 dni i 7 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 186 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam znać proszę, czy nas słychać, czy nas widać. To bardzo ważne, żebyśmy się słyszeli, bo tak będziemy mówić do siebie. No i teraz Łukaszu, pytanie do ciebie. Dlaczego sędzia liniowy nie opowiada sucharów? Nie wiem. Wszystkie będą spalone. Okej, dobra. No to Łukasz, dzisiaj dobry dzień. Wczoraj wzrosty, dzisiaj wzrosty, wszystko w dobrym kierunku zmierza chyba. Także powiedz nam, co tu się dzieje na rynkach, jak sytuacja. Tak, no generalnie mamy dosyć pozytywne nastawienie na rynku w tej chwili. Wyczekiwana korekta wydaje się, że była i sobie poszła, tak przynajmniej większość analityków mówi. Jeżeli chodzi o samą cenę, no to w tej chwili mamy ponad $43 000, 43 400 blisko. To jest całkiem ciekawy wynik. Przypomnę, w tym miesiącu widzieliśmy 49 i widzieliśmy 38. Tylko w tym miesiącu, więc dzieje się dosyć dużo. Odbicie od tej ceny dolnej było dosyć takie mocne. Mamy w tej chwili istotne wzrosty. Panowie od mazaków tutaj nie są jeszcze zgodni. Mamy różne teorie, różne koncepcje. Na pewno możemy mówić o jakimś wspólnej linii frontu takiej, że chyba faktycznie zaczynają się już wzrosty, czyli ta korekta do 32, o której była mowa jeszcze tam 2 tygodnie temu, to raczej nie nastąpi, chociaż nie brakuje też osób, które wciąż mówią o tym, że ta korekta musi być głębsza. No nie wiem jak będzie. Rynek w tej chwili pokazuje, że chyba jednak nie, o czym mam nadzieję porozmawiamy za chwilę. No w każdym razie przechodząc do konkretów, 44 700 to jest ta kwota, ta wartość, której przekroczenie według analityków będzie oznaczało już wybicie się z tego kierunku południowego, czyli że już będzie sygnalizowało pewne wzrosty. Oczywiście tych, co mówią o spadkach, to jak zawsze nie brakuje. Oni pokazują, że jeżeli spadniemy poniżej 40 000 znowu, to na pewno polecimy głębiej, czyli mowa jest nawet o $37,500. Czy to się wydarzy? Nie wiem, natomiast warto być czujnym, bo faktycznie tutaj jest dosyć duża zgoda, czyli jeżeli korekty wrócą, to te 40 000 są granicą taką i psychologiczną, i jakąś
wynikającą z analizy technicznej, a późniejsze spadki mogą być faktycznie głębsze, więc jeżeli ktoś próbuje upolować dołek, no to warto tutaj się gdzieś ustawić. Ciekawa jest również cena Ethera. Tutaj nie notowaliśmy tak istotnych wzrostów, chociaż notowaliśmy głębsze spadki. W tej chwili Ether kosztuje około 2350. Mamy sygnały do tego, że raczej to będzie trwał jakiś taki trend boczny, aż wyjaśni się sprawa z Bitcoinem, czyli tutaj Bitcoin jak poleci do góry, to pociągnie za sobą Ethera, ale póki Bitcoin jest taki niestabilny, to Ether raczej nie będzie notował istotnych wzrostów. Więcej głosów czytałem na temat tego, że Ether może spaść. I tutaj takie progi były 2200, 2168 mam zanotowane. To będą te sygnały, które będą pokazywały, że mamy istotną korektę, ale co ważne, mało było głosów, które mówiły, że spadnie poniżej właśnie 200. Czyli te 2100 to jest ta taka dolna granica. Bardzo się cieszę, bo z drugiej strony mamy znowu dużo sygnałów wskazujących, że to w czasie tej hossy to Ether może być gwiazdą, a nie Bitcoin. No ale to jeszcze myślę wrócimy. No tak, no ale to właśnie przed audycją zaczęliśmy rozmowę na temat tego, co się dzieje z Grayscalem i z ETF-em, no, z sytuacją na rynku ETF-ów w ogóle, tak? No jeżeli, no może przybliżysz nam wszystko tak, no to właśnie, bo to bardzo ciekawe jest. Daje inne światło. Mamy 11 ETF-ów, można powiedzieć, że 9 istotnych i jeden bardzo istotny. ETF-y, czyli te instrumenty, które pozwalają tradować firmom operującymi tylko tym, co jest handlowane na giełdzie, te firmy mogą kupić Bitcoina. W bardzo dużym skrócie one mogą kupić i grać na jego cenie. I też dodajmy, że już te ETF-y wcześniej były bitcoinowe, tylko nie z rynku amerykańskiego. Tak, były na innych rynkach, ale faktycznie no jak się popatrzy na wolumeny, na kwoty, no to od razu wiadomo, dlaczego ten rynek amerykański był taki istotny. W ogóle nie ma co porównywać tych ETF-ów, które były. To tylko naprawdę pokazuje, że cały czas, jeśli chodzi o finanse, to największą potęgą są Stany i tylko i wyłącznie Stany. Cała reszta jest bardzo, bardzo daleko z tyłu. Wracając do tych ETF-ów, mamy jeden ETF Grayscale'a i to jest jedyny ETF, który zaczynał ze statusem posiadania już jakichś jednostek, posiadania bitcoinów. No bo to było przekształcony trust, który był założony kilka lat temu i tam jest bardzo, bardzo dużo bitcoinów. One zostały zamienione w ETF-y, czyli można powiedzieć, że ten fundusz miał jako jedyny bitcoiny w swoim skarbcu. Pozostałe zaczynały od zera. Ważne jest też zwrócenie uwagi na opłaty. Grayscale jako jedyny ma 1,5% fee od obrotu. Bardzo wysokie w porównaniu do pozostałych, bo pozostałe mają 0,25 najczęściej procenta, a na etapie początkowym, czyli tam mowa jest o 6 miesiącach lub na przykład 5 miliardów obrotu, w ogóle fee jest zniesione, czyli mamy bardzo, bardzo niską opłatę, no najniższą możliwą. To też jest istotne. No i teraz ETF-y wystartowały i co się zaczęło dziać? Zaczęło się dziać to, ja tu może pokażę to na grafice, którą przygotowali. Zaraz dajcie znać, czy ona będzie czytelna, ponieważ ona jest dosyć dokładna. Postaram się to powiększyć. I tutaj widać, co się działo na rynku ETF-owym. Czy jest czytelne, Kamil? Widać? Tak. No więc mamy 11 stycznia, zaczął się ruch i tu widać wyraźnie, że wpływy, bo ta tabelka pokazuje wpływy lub wypływy z danego funduszu. Jeżeli jest wartość dodatnia, to znaczy, że stan skarbca danego funduszu się zwiększył, jeżeli jest ujemna, to znaczy, że się zmniejszył. No i pierwszego dnia mamy tutaj bardzo duże obroty na EBIT, czyli to jest EBIT to jest BlackRockowy, FBTC to jest Fidelity, BitB, zapomniałem, ARKB to jest oczywiście ARK Invest. No i tutaj widzimy bardzo duże obroty.
bardzo duże wpływy, ludzie kupowali te ETF-y, tylko Grayscale, czyli GBTC, ten w ostatniej kolumnie ma wartość ujemną. No na początku to było minus 100 milionów dolarów, ale w następnych dniach to już było dużo, dużo więcej, bo wychodziło pół miliarda dolarów, ponad pół miliarda dolarów i tak dalej. Te wypływy były bardzo istotne, ale co ważne, one w większości wypadków można powiedzieć, że były równoważone wpływami do innych, czyli wyraźnie widzieliśmy przepływ kapitału. Ludzie sprzedawali ETF-y Grayscale'a i ci sami albo inni, to w sumie jest nieistotne, kupowali ETF-y w innych funduszach. I pierwszego dnia mieliśmy łącznie jakby do wszystkie ETF-y zanotowały wpływ 655 milionów, potem 200 milionów, potem zmniejszył się stan o 53 miliony, potem wzrósł o 453, potem spadł o 126, wzrósł o 44, czyli było tak mniej więcej plus, minus, plus, minus. Ostatnie dni, 23, 24, 25 to były ujemne dni. Zwróćmy uwagę, że cały czas mamy bardzo intensywne wypływy z Grayscale'a. Bardzo duże wypływy. Grayscale się zmniejsza. 641 milionów, 515 milionów, 429 milionów, a tutaj po drugiej stronie no BlackRock 66 wpływu, a Fidelity 126 milionów wpływu. Nie? Potem mamy 171 wpływu z BlackRocka, 101 z Fidelity, czyli takie dosyć stałe, mniej więcej w okolicach między 100 a 200 milionów dolarów wpływy, a tutaj wypływy z Grayscale'a. Ale co się zaczęło dziać? 25 mamy 400 milionów dolarów, 26 stycznia już było tylko 255 dolarów sprzedane, a 29, czyli w poniedziałek, mamy 192. Wyraźna tendencja spadkowa. I co się dzieje po drugiej stronie? To jest też ciekawe, bo zobaczcie, wczoraj, w poniedziałek, tylko Grayscale'owy, tylko BlackRockowy ETF miał większy wpływ niż cały wypływ z Grayscale'a, a Fidelity miało jeszcze większy wpływ, czyli widzimy, że presja zaczyna być już zdecydowanie popytowa, już nie może być zrównoważona sprzedażą tych bitcoinów z Grayscale'a, no bo przypomnę, że jeżeli Grayscale ma wypływ, to znaczy, że on musi sprzedać bitcoiny, a jak jest wpływ, to znaczy, że oni dokupują bitcoiny. No i tutaj mamy sytuację taką, że to, co sprzedaje Grayscale, już zdecydowanie nie równoważy tego, co muszą kupić pozostałe ETF-y. No i tutaj mamy na plus 254 miliony dolarów, więc za tą kwotę musiały pozostałe ETF-y kupić bitcoiny. Całkiem potężny wynik. Można powiedzieć, że zaczyna się tendencja odwracać. O, wyłączyłem już. Czyli oznacza, co to oznacza dla rynku? Tak powiedzmy. Może, żeby to tak zobrazować. BlackRockowy ETF w tej chwili posiada 60 tysięcy bitcoinów. Tak, to jest tyle w 12 dni zgromadził bitcoinów. 12 dni. Dla porównania MicroStrategy, czyli taka jedna z największych firm, która skupuje bitcoiny, ma tych bitcoinów powiedzmy 160 tysięcy. Tylko że oni kupowali to przez 4 lata. I teraz zobaczmy, jak wielka siła popytowa zaczyna się pojawiać na rynku bitcoina. Co więcej, tam jeszcze zachodzi jeden element, może powiem, wracając do Grayscale'a na chwilę. W Stanach jest tak, że ci, co kupili tego Grayscale'a, tego bitcoina Grayscale'owego, tak to w skrócie powiedzmy, gdy on był w cenie wyższej niż teraz, to jeżeli oni go teraz sprzedają, to mogą zaraportować sobie stratę, którą mogą rozliczyć. Jeżeli oni teraz mogą sprzedać Grayscale'owego, zanotować sobie stratę, czyli obniżyć podatek, który jest do zapłaty i kupić od razu innego bitcoina, znaczy innego ETF-a. Tak? Zyskują podwójnie. Niższe opłaty, nie 1,5%, tylko 0, a drugiej strony rozliczenie straty, więc bardzo, bardzo duża korzyść. Stratę mogą wykorzystać teraz, a zyski z tego, co ewentualnie będzie, no to rozliczą później, czyli przesuwają sobie moment płacenia podatku, bardzo korzystne rozwiązanie, no i to ludzie masowo robili. Ale można by tak powiedzieć, że ci, co mieli robić tak, to oni już to zrobili. I
ten moment właśnie minął, czyli ci, co chcieli posprzedawać tego bitcoina, ci, co chcieli zrealizować stratę, ci, co chcieli być bardziej aktywnymi graczami, bo myślą o tym, że to nie jest tak, że oni raz kupili i raz sprzedadzą, tylko będą chcieli kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać. Oni się już poprzesuwali na te pozostałe ETF-y, a reszta to są ci tacy hodlerzy, którzy trzymają i oni spokojnie czekają, aż będzie dużo większa wartość. Więc możemy patrzeć na to wszystko w taki sposób, że rynek się już uspokoił, to co miało się stać, to się stało i teraz pozostała tylko niesamowita presja popytowa. Co więcej, ta presja popytowa rośnie. Jeżeli ona rośnie, bo zgodnie z tym, jak oglądacie może, albo Kamil też pewnie widziałeś, jak są tłumaczone prace tych doradców inwestycyjnych, oni to nie jest tak, że oni, nie wiem, jak na Big Short, tak? Że podnoszą telefon i mówią kup. Nie, to tak nie działa. To nie tak działa. Oni tak tego nie robią. To są rozmowy na jednym lunchu, na drugim, na polu golfowym, gdzieś tam. I to jest pewien proces. Więc w tej chwili ci wszyscy ludzie zaczynają się budzić. Oni zaczynają widzieć, coraz więcej jest programów, coraz częściej się mówi o tym Bitcoinie, coraz więcej jest takich informacji wskazujących na to, że no jednak ten Bitcoin tu już z nami zostanie, za dużo już jest tego w systemie i zaczynają no po prostu myśleć o tym, żeby kupować. Jeżeli widzą teraz wzrosty, to ta chęć zakupu staje się coraz większa. I można powiedzieć, że to jest taki efekt mnożnika. Jeżeli coś zaczyna rosnąć, to ludzie to zaczynają kupować, to rośnie jeszcze szybciej, więc jeszcze więcej osób kupuje. Oczywiście to może się dziać tylko wtedy, kiedy mamy ograniczoną podaż, a w Bitcoinie mamy ograniczoną podaż. Nie da się dodrukować bitcoinów. To jest coś, czego pan Diamond nie rozumie. Nie każdy może potrafi, ale tak jest. Bitcoina się nie da dodrukować. I teraz jeżeli ta presja popytowa rośnie, to zaczynają się dziać naprawdę dziwne rzeczy. Oglądałem jeden wykład finansisty, który odnosił to do zupełnie innego rynku. Pokazywał, że ten efekt zwiększającego się popytu, tej presji popytowej nie działa liniowo, że to nie jest efekt liniowy, że to jest efekt wykładniczy. Tak. I inny komentator, który też nawiązywał do tego wykładu, mówi, że to jest po prostu mnożenie. Będziemy mieli efekt nie sumowania, a mnożenia. I to może spowodować, on mówi, to naprawdę nie jest nierealne, żeby Bitcoin na przykład w ciągu bardzo krótkiego czasu osiągnął naprawdę cenę $1 miliona. On mówi, że oczywiście to nie jest, on nie mówi, że tyle będzie, natomiast jest to w ramach jakichś realnych scenariuszy. To nie jest nierealny scenariusz, to jest w ramach realnych scenariuszy. No i do tego należy jeszcze popatrzeć na tło tego wszystkiego, co się dzieje wokół. No i ciekawe wystąpienie było jednego z zarządzających bardzo dużym funduszem inwestycyjnym, gdzie on występował, wydaje mi się, że to było albo w CNBC, albo w Davos miał wystąpienie i on powiedział bardzo ciekawe sformułowanie. Mówi, kryptowaluty mają bardzo niefortunną nazwę, bo one nie są po to, żeby zastąpić waluty. Kryptowaluty są po to, żeby zastąpić banki. Mówi, kryptowaluty są po to, żeby zastąpić banki, a to oznacza, że wszystkie banki przestaną być potrzebne. I dlatego banki się tego strasznie boją, natomiast fundusze inwestycyjne nie. No i ta presja, ta walka zaczyna naprawdę być już bardzo duża, dlatego pan Damon nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie, że jego bank prawdopodobnie przestanie być tak bardzo potrzebny, jak jest w tej chwili i no, czuje może jakiś niepokój, wyparcie stosuje w tej chwili, może nie chce o tym rozmawiać, a prawda jest taka, że te rzeczy, które oferują kryptowaluty, one już się dzieją, to już ruszyło. Nie spotykam już głosów, które mówią, że to się skończy, poza oczywiście jakimiś
skrajnymi osobami, które zawsze mówiły, że to jest koniec Bitcoina i już nic z tego nie będzie, a jak rósł, to mówili, że to jest bańka, jak spadał, to mówili, haha, właśnie się to dzieje. No, tylko tam kilka takich jest czołowych komentatorów, ale reszta już zaczyna być bardzo, bardzo prokrypto. Więc podsumowując to w kilku słowach, presja popytowa jest olbrzymia, podaż ograniczona, 900 bitcoinów dziennie się produkuje, tak? A już niedługo, za 70 parę dni, zrobi się nie 900, a 450. I wszyscy o tym wiedzą. Rozumiesz, nie? To nie jest tak, że to ojej, nagle wystąpi, nie wiemy kiedy, no może stanie się, może nie stanie, nie wiadomo. Nie, wszyscy wiemy, że to nastąpi. Dokładną. Do godzin. Tak, do godzin możemy sobie to wyliczyć, nie? I co? Myślisz, że ci, którzy zarządzają dużymi pieniędzmi, to oni są głupi, że oni nie potrafią myśleć? Oni już dawno, myślę, zajęli pozycję. Ci, co są bardziej elastyczni, to oni już zajęli odpowiednie miejsca, stanowiska, pozycje, nie w sensie giełdowym, tylko takiego właśnie walki o zarobki. Ci kolejni gracze dochodzą do stołu i no jestem przekonany, że nie ma tutaj opcji, żeby ten kurs tego naszego cyfrowego złota nie poszedł do góry. Czy byłbym taki optymistyczny i mówił o $1 milion? Chyba nie. Ja aż taki odważny nie jestem. Zależy kiedy. No, tak, no właśnie, bo to jest pytanie nie czy, tylko kiedy. Tak. Zdecydowanie. Natomiast to, co przyniesie nam ta hossa, to będzie naprawdę coś bardzo, bardzo wyjątkowego. No, ja muszę powiedzieć, że jak zaczynałem przygodę z Bitcoinem, ktoś by mi powiedział, że Bitcoin będzie kosztował $40,000, to no sorry, nie? To mówię, no weź, proszę cię, nie? No to było raptem tamte 8 lat temu, nie? Więc to nie jest nic niemożliwego, żeby za 8 lat ten $1 milion był, a może nawet więcej, nie? No i teraz jeszcze trzeba powiedzieć, i do tego dochodzi jeszcze ETH. No właśnie. Nie? Czyli gdzie w tym wszystkim jeszcze ETH? ETH, które ma bardzo silne sygnały, które sugerują, że faktycznie rajd ETH jest przed nami. ETF-y spotowe na ETH zostały odroczone przez SEC do marca. Czekamy. BlackRock tam jest w kolejce, a jak to... I też dodajmy, że inne ETF-y na ETH już są, tylko nie amerykańskie. Nie amerykańskie. Grayscale również chce założyć ETF-a spotowego. BlackRock, Fidelity i tak dalej. Ta sama, nie jest ich 11, jest trochę mniej, ale ta sama silna gwardia, więc można powiedzieć, że sygnały będzie się układały, nie wiem, to niesamowicie pasuje pod cykliczność Bitcoina, że Bitcoin najpierw ma, może pokażę taki bardzo ciekawy obrazek, właśnie pokazujący, jak działa cykliczność Bitcoina. Ostatnio Earth Capital opublikował taki właśnie obrazek, który pokazuje, co się dzieje z ceną Bitcoina. Tutaj zobaczcie, te pionowe kreski pokazują przewidywany moment halvingu, natomiast w tym okresie przedhalvingowym mamy zwykle jakieś delikatne spadki i pokazane jest, że te spadki właśnie prawdopodobnie teraz powinny być. One się nie dzieją, bo ta presja popytowa jest tak duża. Tak? Mamy tak wysoką tą presję popytową, te ETF-y jednak zadziałały, no i teraz to już tylko to the moon, nie? Bo mamy no, niesamowite wzrosty przed nami i tak to będzie. Nie? To nie jeden analityk, nie jakiś kryptowalutowy oszołom tak mówi, tylko to mówią ludzie, którzy poważnie zajmują się finansami. To naprawdę dobrze wróży, bo jeżeli już nie tylko my mówimy o tym, że Bitcoin ma wartość i ona będzie budowana, bo ludzie potrzebują czegoś takiego jak Bitcoin, ale właśnie inni zaczynają tak mówić, no to już jest dobrze. Czy to jest ostatnia cykliczność Bitcoina? Tego nie wiem. Wydaje się to być bardzo prawdopodobne, no bo jak do gry wejdą duzi gracze z dużymi kapitałami, tak, to już będzie... Znaczy, no jeżeli dojdziemy do $1 miliona, czy tam nawet powyżej $1 miliona, no to myślę, że większości ludzi, którzy zainwestowali w Bitcoina, to na pewno wystarczy. Tak. No,
Chyba właśnie z tej grupy inwestycyjnej RECT ktoś powiedział, że właśnie mamy ostatni moment w historii, że możesz kupić w cenie, no ja to mówiłem jakiś czas temu, jak Bitcoin kosztował właśnie tam 10-20 tysięcy złotych. Tyle Bitcoin kosztował i pamiętam moją rozmowę ze Szczepanem Bentynem i ze Sławkiem. Siedzieliśmy gdzieś tam na jakiejś konferencji i w czasie rozmowy doszliśmy do wniosku, to jest ostatni moment, gdy zwykłego człowieka stać na to, żeby kupić sobie biednego bitcoina. Tak. Że to, powiedzmy, może nie każdy, ale te 10 tysięcy złotych, to gdyby ktoś musiał zdobyć, bo jest potrzebne, czy 20 tysięcy złotych, to każdy by zdobył. Wziąłby kredyt, poszedłby do znajomych, pożyczyłby i miałby 20 tysięcy złotych. To nie jest porada inwestycyjna. Nie. I w żadnym wypadku. Tylko mówię, że chodziło o taki obraz, nie sprawa, że można kupić. W tej chwili Bitcoin kosztuje 170 tysięcy złotych. To już nie jest kwota, którą można sobie znaleźć. Tak. Którą zdobędziesz w tak. ciągu tam 1 dnia czy 2 dni. Nie? To już nie jest ta kwota. I to samo teraz można powiedzieć, zaczyna się dziać na rynku amerykańskim. Oni mają trochę większe kwoty do dyspozycji. Oni mówią, teraz to jest ostatni moment, że Kowalski może kupić 1 bitcoina. To już jest ostatni moment, bo ta cena poszybuje. Więc jeżeli z tych 10-20 dojechaliśmy prawie do 200 tysięcy, to te 2 miliony złotych w tej hoście wydają się być całkiem realne. Ale tak, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy całego rynku, no to myślę, że jakby przestrzeni do góry w Bitcoinie jest trochę jeszcze, ale są inne kryptowaluty, tak jak nie wiem, Ether na przykład, które mają przestrzeni w górę dużo więcej. Oj, zdecydowanie. Tutaj wystarczy popatrzeć, jakie wzrosty notował Ether w każdej cykliczności. Tak. Bitcoin notuje coraz mniejsze wzrosty, proporcjonalnie, a Ether za każdym razem coraz większe, więc co to teraz będzie, to aż strach no pomyśleć. Tak jak wspomniałeś, Bitcoin był po 20 tysięcy złotych, po 15 tysięcy złotych, a Ether był po 600 złotych kilka lat temu, 4 lata temu, po 600. Teraz jakieś śmieszne ceny były, no właśnie. To już w ogóle wychodzimy na inny etap. No bo teraz jeszcze tak, co jest jeszcze potrzebne do tego, żeby Bitcoin jako kryptowaluta wszedł do mainstreamu takiego ogólnego? No bo już w tym momencie, jak jest ETF, to jest uregulowany instrument finansowy. Ja myślę, że on właśnie wszedł. Właśnie wchodzi i właśnie zaczynają się dziać te rzeczy, które działy się na przykład na złocie, gdzie jak spotowy ETF się pojawi na złocie, to mieliśmy nieprzerwane pasmo wzrostów ceny złota. Tak samo tutaj będziemy mieli już nie cykliczność, to jest jedna z teorii, która mówi, już nie będziemy mieli cykliczności Bitcoina, tylko będziemy mieli coś zupełnie innego, właśnie bardzo duży wzrost, a potem zaczną się jakieś, jak ten wzrost się zatrzyma gdzieś bardzo, bardzo wysoko stąd, to już zostanie. A pozostałe kryptowaluty, właśnie na przykład ETH, będą dużo bardziej interesującym instrumentem, właśnie dlatego, że one teraz zaczynają z niższych poziomów i łatwiej ludziom myśleć. To jest bardzo ciekawy efekt psychologiczny, gdzie ludzie myślą, no Bitcoin kosztuje 200 tysięcy, to ja nie kupię Bitcoina, albo Ether kosztuje 10, to kupię Ethera, bo mogę kupić sobie 1 Ethera. Nie? Ten efekt działa. Bo ten efekt działa właśnie chyba, to jest to, jak rynek przechodzi z Bitcoina na altcoiny. To właśnie w tym momencie się dzieje, że jak ktoś zaczyna obserwować rynek od 100 tysięcy Bitcoina, jak już jest 200, to powie, no już za drogi nie kupię. Wejdę w Ethereum. Ale patrzcie, Ethereum wzrosło z 10 tysięcy na 15 tysięcy, też już za drogie. Co on szuka? Następnej drogi, czyli wchodzi na niższe kryptowaluty z niższego poziomu, gdzie jeszcze wzrosty, cena jakby jednostkowa, bo to jest złudne, ta cena jednostkowa, że ktoś patrzy, że Bitcoin tyle i tyle kosztuje, to on już za dużo kosztuje jako jednostka, to znajdę sobie jednostkę, która kosztuje mniej. Tak. No i potem efekty są takie, że faktycznie te projekty takie tanie, drobne, notują bardzo, bardzo duże wzrosty procentowe. No, jeżeli ktoś znajdzie i przewidzi, który projekt, no ostatnio rekordy pobił między innymi Siacoin, strasznie stary projekt, który jednego dnia miał 25% wzrostu i potem kolejne. No, ciekawe rzeczy się dzieją. No, ciekawe rzeczy i ciekawi mnie, co z tymi wszystkimi projektami, które powstały w tym 2018-2019 roku. No większość upadła. No właśnie, ale jeszcze niektóre się trzymają, nie? Całkiem dobrze. Ostatnio byliśmy na konferencji w Singapurze, to spotkałem osoby z Liska.
Proszę. I mówi, że jeszcze mają środki, jeszcze mają finansowanie. Tak? Jeszcze działa. Trzymamy kciuki i życzę powodzenia. No tak, a propos takich nowych rzeczy, to przypomnę tutaj wam wszystkim dwie rzeczy, muszę przypomnieć. Pierwsza sprawa to, jeśli chcecie, żeby Kamil był szczęśliwy, to kliknijcie w dzwoneczek, subskrybujcie, łapka w górę. Bardzo nam na tym zależy, zwiększamy w ten sposób zasięgi, walczymy z algorytmami. Nie wiem, czy wiesz. Bo właśnie sobie przypomniałem. Nie wiem, o czym mam wiedzieć. Od poniedziałku tak. można reklamować krypto w Google. Znaczy oni już chyba tą politykę trochę łagodzili. Ale od tego poniedziałku w Stanach mogły ruszyć reklamy w Google kryptowalut. I teraz to jest dodatkowy czynnik, który może zaważyć, stanie się większa masowość. Dobra, ale wracamy do subskrypcji. Subskrybujcie, dzwoneczek, łapka w górę. Dla nas to jest bardzo ważne i dla was powinno być również, bo dzięki temu nie ominie was żaden materiał, a z drugiej strony nas tutaj ucieszycie, jeżeli uważacie, że to, co oglądacie, jest interesujące. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej rosła nasza społeczność, ale druga sprawa, bo to jest to o tych nowościach, które są, myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić Jacka. Tak. Jacek powie nam o tym, co się będzie działo na Kandze, bo dzisiaj mamy bardzo ważne ogłoszenie. Jacku, halo, halo, kawa? Halo, 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 dzień dobry, pozdrawiam. No, mamy bardzo ekscytującą informację i tak bardzo się wpisującą w to, o czym mówiliście, czyli w te nowe projekty, które teraz się budzą, czy które teraz wchodzą na rynek. Gdzieś czytałem taką opinię ostatnio, że projekty roku 2024 będą dominowały w hoście, która nadchodzi, czyli jakby jesteśmy teraz w tym momencie, w którym budzi się rynek, projekty, które pracowały nad swoimi produktami przez ostatnie 2-3 lata, w tej chwili wchodzą na rynek, robią debiuty, prowadzają tokeny na rynek poprzez rozmaite kanały, przez launchpady, przez giełdy. No i to jest taka wiosna IDO, bym powiedział, wiosna IO. Budzą się bardzo ciekawe możliwości i to oczywiście jest też taki moment, kiedy my chcemy również z tego skorzystać, z tej fali, żeby użytkownikom Kangi zaproponować coś bardzo ciekawego i udało nam się dogadać z projektem, który jutro o godzinie 12 w samo południe, jak w tym westernie kultowym, rozpocznie się taka bardzo ograniczona w ilości prywatna runda projektu, który nazywa się Ether Games. To jest międzynarodowy projekt związany z branżą gamingu kryptowalutowego. O tyle ciekawy, że Ether Games ostatnio nabył ekskluzywne prawa do wyprodukowania nowej gry opartej na takiej słynnej franczyzie filmowej, nie wiem czy oglądacie, na Amazon Prime, Wheel of Time, czyli Koło Czasu, taka, jak to się dzisiaj modnie nazywa, high fantasy, takiej, dwa sezony już chyba zostały zrealizowane, trzeci jest w produkcji. Serial właśnie taki trochę w stylu Władca Pierścieni, tolkienowskie klimaty, ale rozbudowane o wiele dodatkowych jeszcze warstw. No i właśnie Ether Games nie tylko wszedł w posiadanie praw, stając się w ten sposób też posiadaczem największej wartości intelektualnej w rynku krypto, pozyskanej właśnie z takiego, powiedzmy, z branży rozrywkowej, ale jednocześnie firma, która posiada prawa do publikacji i do produkcji opartych na tej franczyzie, zainwestowała w ten projekt. Więc mamy tutaj zderzenie, czy spotkanie dwóch światów, branży ogólno szeroko pojętej rozrywki i blockchaina, co jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ostatnio obserwując rynek doszedłem do wniosku, że zaczynają się pojawiać całkowicie nowe projekty w oparciu o blockchain, o technologię NFT i to są takie mocno multimedialne projekty. Zaczynamy widzieć powstawanie takich, nazwijmy to, koncernów medialnych, trochę w stylu disneyowskim.
czyli mamy firmy, które nie tylko robią gry, ale produkują filmy, produkują komiksy, planują wypuszczenie książek, kolekcji NFT, czyli zaczynają nam się tworzyć takie ogromne podmioty, które może w przyszłości będą swoje produkcje przedstawiały między innymi na serwisach streamingowych, takich jak Netflix, czy HBO, czy właśnie Amazon. Co ciekawe, ten projekt, który jutro startuje na Kandze o godzinie 12, Ether Games, w tej chwili produkuje również 3-odcinkowy film Ether Saga, taki w klimatach wikingowskich, więc tutaj jakby nie jest to tylko gra, nie jest to tylko i wyłącznie jakiś jedna kategoria, w której oni działają, ale bardzo, bardzo multimedialnie. Mamy dla użytkowników Kangi niewielką alokację nie publicznych sprzedaży, ale w prywatnej, tak zwanej rundzie VIP, która sprawia, że użytkownicy Kangi mogą kupić te tokeny z nieco lepszą ceną niż ta, która będzie w najbliższych dniach proponowana na launchpadach w świecie krypto. Jeśli chodzi o to, kiedy ten token pojawi się w obrocie publicznym, to jest planowane pojawienie się na giełdach końcem lutego, więc całkiem niedługo. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany takim projektem, to może się zapoznać. Maile były wysyłane wczoraj do użytkowników, dzisiaj będą informacje na naszych kanałach społecznościowych, no i jutro o 12 start. Dzięki, Jacku. Ja tylko przypomnę, że te tokeny to faktycznie są w bardzo małej ilości dostępne. Udało nam się zdobyć jakąś pulę, ale bardzo niedużą. Natomiast ważne jest to, że te tokeny będą notowane właśnie pod koniec lutego, ale trzeba pamiętać, że ci, którzy kupują teraz te tokeny, to nie dostaną od razu tych tokenów, tylko te tokeny są w systemie vestingu dystrybuowane. Po szczegóły zapraszam na stronę Kangi, tam to będzie opisane. Jutro, godzina 12, samo południe, jak w prawdziwym westernie. Dzięki Jacku za takie informacje. Myślę, że już widzicie, że Kanga ma bardzo ciekawe projekty. Początek roku i ciekawy projekt. Tego będzie zdecydowanie więcej. Myślę, że nie zawiedziemy. Będziecie wszyscy zadowoleni. To mówię bez jakiejś przekory. To nie jest tak, że będzie pan zadowolony, ale naprawdę będzie dobrze. Dzięki. Pozdrowienia dla Warszawy. Dzięki. I do zobaczenia do następnego razu. Cześć. Do następnego. Cześć. Kamil, ja tutaj tak patrzyłem sobie przez chwilkę na pytania. Właśnie też chciałem tutaj, tak. Komentarze. Tak. Zniknął mi ten komentarz. Ktoś się pytał, skąd Kanga bierze pieniądze na to, tutaj ostatnio nie sprecyzowaliście, odpowiadając, skąd macie na wypłaty pracowników, skoro za całość kupujecie tokeny KNG. No, odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, całość przychodu jest faktycznie kierowana na token KNG i skupowany jest token KNG, który następnie jest dystrybuowany jako nagroda dla tych, którzy stejkują tokeny na POS-ie. I teraz jednym z istotnych udziałowców tego POS-a jest sama Kanga. Czyli my zgodnie z naszym white paperem zobowiązaliśmy się do trzymania 4 milionów tokenów KNG na POS-ie i to jest źródło naszego przychodu, czy źródło pieniędzy, z którego utrzymujemy firmę. W tej chwili jeszcze nie sprzedajemy intensywnie, ponieważ mamy jeszcze własne środki, dysponujemy własnymi funduszami, ale pomału tak może się dziać. Czekamy na wzrost obrotów, czekamy na wzrost ceny, liczymy na to, że będziemy mogli wtedy jeszcze więcej zarobić i bardziej intensywnie się rozwijać. To też taka informacja, przecież nam chodzi o to, żeby jak najszybciej się rozwijać, nie? Tak jest. Podbijać To pytanie jeszcze następne mamy. Cześć chłopaki, takie szybkie pytanko. Czy będzie i kiedy token KNG na innych giełdach? Tak, zgodnie z tym, co mówiliśmy w ramach KNG 2.0, czyli planów na ten rok, powiedzieliśmy, że planujemy listingi na innych giełdach. Tych giełd będzie w mojej ocenie znacznie więcej niż jedna. Na razie prowadzimy jeszcze rozmowy. To nie jest coś, co możemy robić bardzo szybko, ale
chcemy to zrobić dobrze, będziemy informowali i dlatego warto kliknąć subskrybuj, dzwoneczek, łapkę w górę. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, czy i kiedy będziemy listowani, na pewno będziemy o tym informowali z pewnym wyprzedzeniem. To nie jest tak, że ktoś nagle wejdzie na jakąś giełdę i się okaże, że tam my jesteśmy, a my o tym nie mówiliśmy, chociaż z drugiej strony może się zdarzyć, że jakaś giełda bez uzgodnienia tego z nami może zacząć listować token KNG. To Oczywiście. też jest możliwe. Tak. No to jeszcze pytanie mamy od Jasiu Śmietany. Kiedy listujecie polskiego Krasnalcoina na Kandze? Nie wiem. No, jeżeli... A to jest jakiś projekt? Nie mam pojęcia. No, ale brzmi swojsko w każdym razie. Dalej, co tu mamy? Komentarz Sonic. Rynek się uspokoił jak Bałtyk w Kołobrzegu. No, rynek jest faktycznie mocno w tej chwili napompowany, ale nie w sensie, że ceny są wysokie, tylko napompowany emocjami i czeka na to, co się będzie działo. Dynamiczna jest sytuacja, naprawdę sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna. Myślę, że wzrosty, które są przed nami będą spektakularne, chociaż zakładam, że jednak będą studzone przez tych wielkich graczy, bo pamiętajcie, że jeżeli cena Bitcoina wzrośnie więcej niż 7%, to notowania są wstrzymywane ETF-ów. Jeżeli tam chyba 15, to znowu są wstrzymywane, a nie pamiętam w tej chwili tych progów, ale jeżeli te wzrosty są bardzo istotne, to nawet jest wyłączany z tradingu na jeden dzień, do końca dnia, więc myślę, że tutaj będą działały te ograniczenia, ale 7% dziennie to jest całkiem dobry wynik, nie? No tak, z tym, że wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tutaj się nie zatrzymuje nic w rynku kryptowalut. Jak spada, to spada i jak leci, nie? A jak idzie do góry, no to też jak wiesz, bardzo duże wzrosty bywały czasem i te 7% to jest, myślę, że na Bitcoinie 7% to jest dużo, ale tych kryptowalut, które dziennie przybywa im po 15, 20, 30%, to jest cała masa. Chociaż powiem Ci, że tak wszyscy mówią o tej stabilności tradycyjnych rynków finansowych. Nie, to tam... Ja mam tutaj, powiem Ci, w portfelu kilka akcji spółek amerykańskich i tam te zmiany są po prostu gigantyczne czasami. To są tak samo jak na rynku kryptowalut. Potrafią spaść jakieś walory o 10-15% w ciągu dnia. Tak. A duże na przykład, taka bardzo duża firma Taiwan Semiconductor, to oni w ciągu ostatnich 3 tygodni 20% wzrostu zaliczyli. Na tradycyjnym rynku finansowym i to korporacja warta $100 miliardów. No słuchajcie, to mówiąc o klasycznych rynkach, nie należy tutaj pominąć czegoś takiego, co ostatnio zostało opublikowane. Otóż okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych publikowane są informacje, o Stanach Zjednoczonych jeszcze musimy powiedzieć o jednej rzeczy, o dwóch może. Jest publikowane, ile rząd płaci odsetek od swojego długu. O, to jest dobre. To jest, słuchajcie, niesamowite. Otóż okazało się, że za ostatni kwartał, czyli 4. kwartał 2023 roku zapłacono ponad 1000 miliardów. Właśnie sobie myślałem, czy ja na pewno... Patrzę tak, no biliony, tak? 1000 bilionów, czyli 1000 miliardów, tak? Dobrze mówię? To jeżeli przełożymy... Bilion to miliard, tak. Czyli 1000 miliardów dolarów zapłacono odsetek. Nie, że zapłacono, żeby tam rata kapitałowa, nie, odsetek. Tutaj chcę wam pokazać taki wykres, który został opublikowany. To jest wykres o tyle ciekawy, że on pokazuje z uwzględnieniem inflacji jako bazę przyjmując wartość dolara z 2017 roku, to tutaj mamy, można powiedzieć, że to jest około tam 900 miliardów dolarów. Aż mi się nie chce wierzyć, że to są takie olbrzymie kwoty, ale zobaczcie, jak drogie jest obsługa długu. Nie ma opcji, żeby osoby, które zajmują się finansami, o tym nie wiedziały. One o tym wiedzą i mają świadomość tego, co to oznacza. To naprawdę może oznaczać koniec tej ery finansów, która była ustalona w Bretton Woods i jednak ta dominacja dolara zmieni się. Coś no dobra, ale co może się stać?
Bo tak wszyscy od lat wieszczą, że ten dolar upadnie, że koniec petrodolara, że już zaczną się rozliczać w juanach albo w czymś innym. Słuchaj, ale co będzie, jak ten dolar w końcu by padł? Jak ty to widzisz? No bo według mnie to nie wiem, co musi to teraz powiem coś. W ogóle nie widziałem tych informacji w polskich mediach. W amerykańskich również nie jest za dużo, chociaż jest już więcej, no bo to jednak dotyczy Stanów. Otóż wyobraź sobie, że w Stanach Zjednoczonych jest problem migracji. Tak? Rozumiesz? Migracji. Więc były postawione mury na granicy z Meksykiem, bo tam bardzo dużo nielegalnych imigrantów wchodziło. I teraz ja nie chcę strzelać liczbami, ale z tego, co pamiętam, to niecałe 6 milionów imigrantów zostało nielegalnych, złapanych podczas próby przekroczenia granicy w 2023 roku. To jest dosyć dużo ludzi. Napiszcie, czy ja nie pomyliłem wartości, czy to nie był tylko grudzień. Bo mam wrażenie, że chyba dotyczyło tylko grudnia. No i to jest dosyć duży problem. I teraz administracja Bidena wydała rozkaz służbom federalnym, które demontują mury i zasieki na granicy południowej Stanów Zjednoczonych. No więc generalnie budziło to dosyć duży niepokój. To nie jest coś nowego, to nie jest coś, co się zdarzyło teraz. To jest od samego początku tam takie ruchy zaczynały się robić i uwaga, nagle, znaczy no nie nagle, ale Teksas się wkurzył. Teksas się wkurzył i powiedział nie, my to chcemy, my chcemy to robić. Zmienili prawo stanowe i spowodowali, że nielegalna próba przekroczenia granicy jest przestępstwem stanowym, a nie federalnym. Zmienili Sąd Najwyższy Teksasu tam to zatwierdził. Zaraz powiem, że dlaczego to nie jest takie istotne, a to oznacza, że lokalna policja, nie federalna, może ścigać tych imigrantów. To jest niestety trochę niepewne, ponieważ się okazało, że ileś tam lat wcześniej Arizona coś takiego zrobiła i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powiedział, że to jednak jest nielegalne, więc jest jakieś tam prawo precedensu, prawdopodobnie to nie zadziała, ale generalnie można powiedzieć, że Teksas się wkurzył i wysłał swoją Gwardię Narodową na granicę. Co się dzieje? Tam są federalni funkcjonariusze na granicy. Przyjeżdża Gwardia Narodowa Teksasu i prosi bardzo grzecznie tamtych, żeby ustąpili. Oni ustąpili i jest teraz sytuacja, że granica jest broniona przez Gwardię Narodową Teksasu, można powiedzieć trochę nielegalnie. No tak. Służby federalne zostały odsunięte, żeby była jasność, to nie są panowie policjanci w mundurach galowych, tylko to są służby z długą bronią, uzbrojone. Tak. To jest wojsko. Tak. Uwaga, teraz najciekawsze. 15 stanów innych wysłało swoje gwardie narodowe, żeby pomóc Gwardii Narodowej Teksańskiej w obronie granic. Tam doszło do sytuacji bardzo niebezpiecznej. No może to nie jest jeszcze secesja, to secesja nie jest zagrożona. Tak mi tutaj powąchuje trochę. Uwaga, co wymyślił Teksas? Teksas powiedział, gubernator Teksasu powołał się na jedno prawo, że jeżeli następuje sytuacja nadzwyczajna, która powoduje zalew obcymi osobami. Przypomnijcie, jeżeli ktoś z was wie, jak dokładnie to było nazwane, to proszę przypomnijcie mi, bo ja to tak sobie na żywo tłumaczę. Oni powołali się na to prawo, że jeżeli jest coś takiego, to oni mogą zrobić stan wyjątkowy i mogą sami się bronić. Czyli jeżeli jakiś stan zostanie napadnięty, dokładnie tak to można przetłumaczyć, jeżeli stan zostanie napadnięty, to nie musi czekać na służby federalne, może sam zacząć się bronić. Gwardią Narodową. Tak, i oni powołali się na ten przepis, że stan może się sam bronić przed zalewem obcych ludzi, nie Amerykanów, i oni właśnie wykorzystują to prawo i właśnie te pozostałe 15 stanów, wysyłając swoje gwardie narodowe, powołuje się na to prawo, że jadą pomóc Teksasowi się bronić. Kulawa konstrukcja prawna, ale jakiś tam sens. Inwazja, tak, dokładnie. To była inwazja.
tutaj ktoś mi podpowiada, tam inwazja, jeżeli następuje inwazja, to stan może się bronić nie czekając na służby federalne, więc bardzo taka no, ciekawa sprawa. Czy u nas w mediach ktoś to widział? Dajcie znać. Czy ktoś, nieważne w jakiej telewizji, czy gdzieś coś było o tym mowy, czy ja coś przegapiłem, czy to po prostu temat nie istnieje? Pytania, bo nie oglądam telewizji. No właśnie, ja też za dużo nie oglądam, więc dajcie znać. A druga rzecz, która się dzieje, to protesty rolników. O tym słyszałem, ale nie w telewizji, bo telewizji nie oglądasz. No nie. Ja jak jadę samochodem, to słucham czasem radia i to różnych audycji, no nie tych RMF-ów, przepraszam, tylko tych bardziej takich informacyjnych, czyli nie rozrywkowych, tak żeby było, tylko tych informacyjnych i nie słyszałem jeszcze informacji o tych protestach rolników, o tym, że coś się dzieje w Holandii, że coś się dzieje w Danii, że coś się dzieje we Francji, w Niemczech, tak. Nie ma, nie? Jakoś tak dziwnie było. No ale dobra, to tak tylko chcę powiedzieć, że czasami jednak mam poczucie, że ktoś żyje w bańce i to nie zawsze jestem przekonany, że to jestem ja, ale pewnie każdy tak myśli. Gdzie będziesz, kiedy bańka pęknie. Tak, dobra. No dobra, Łukasz, bo tu już czas nam ucieka, a tu jeszcze mamy parę rzeczy do wspomnienia. No wczoraj mieliśmy zakończenie akcji WOŚP. No właśnie, to jest coś niesamowitego. Tak. Słuchajcie. Konkretnie, ogólnie aukcja dotyczyła kolacji Sławka i Łukasza w terminie 3 miesięcy od zakończenia aukcji. Oczywiście chłopaki zapraszają do super restauracji, stawiają obiad, a ta osoba, która wygrywa, dokłada swoją cegiełkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i udało nam się zebrać całkiem spoko sumkę, bo było to 11 000 złotych, 10 990 zł, czyli 11 000 złotych bez 10 zł. Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w naszej aukcji. Szczególnie jak się porównamy z podobną akcją pana prezydenta Andrzeja Dudy, myślę, którego obiad został wyceniony na 12 000 zł. Myślę, że naprawdę nie ma tutaj powodów do smutku żadnego w tym momencie, że nie było to więcej niż 10 czy 11 tysięcy, bo wynik jest zacny, myślę, że naprawdę nie ma tutaj co. Nie wiemy, znaczy nie znam osoby, która wygrała, więc... Ja znam, ale nie wiem, czy możemy... Nie, myślę, że nie. Natomiast bardzo się cieszę. Liczę, że uda nam się to zrobić szybciej niż później. Tam my proponujemy, żeby to zrobić w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Musimy znaleźć teraz termin, także czekamy na kontakt. My się kontaktujemy chyba z tobą i no nie mogę się doczekać, aż się spotkamy i porozmawiamy. Tak jak w opisie aukcji było napisane, nie tylko o pracy, ale w ogóle będziemy mogli porozmawiać. Sławek opowie na przykład o tym, jakie ma plany na wakacje w tym roku. Jak pewnie wiecie, Sławek zawsze ma niezwykłe plany, no ale to nie możemy się doczekać ze Sławkiem i chcemy Ciebie poznać i o Tobie porozmawiać, usłyszeć o Twoich pasjach, o tym, co też skłoniło Cię do tego, żeby na przykład zainteresować się krypto. Tak. Dobra, Łukaszu, konkurs. No już 8 minut nam zostało do 4. kwadransa, także musimy przyspieszyć. Co do konkursu, no niestety nie ma zwycięzcy. Nikt nie przewidział takich wzrostów. Zwycięzcy, kumulacja przychodzi na następny tydzień, 66,4 KNG. No ale o co chodzi z konkursem? Tak, i każdy, słuchajcie, wierzymy w to, że analiza techniczna działa, wierzymy w to, że wykorzystując swoją wiedzę i twarde wskaźniki jesteśmy w stanie zaprognozować cenę Bitcoina na przykład, patrząc i analizując tylko i wyłącznie wykres, albo ktoś mając inne podstawy jest w stanie zaprognozować taką cenę dzięki swojej wiedzy, dzięki swoim umiejętnościom. Prosimy, podziel się nimi i przekaż informację, jak według Ciebie będzie wyglądała cena Bitcoina za tydzień o 9 rano na rynku Bitcoin do USDT na Kanzę i wystarczy, że napiszesz hashtag kwadrans z Kangą 187 tym razem i cenę w dolarach, bez centów, sama cena w dolarach, to nam ułatwia zbieranie wyników. Ta osoba, która będzie najbliżej tej ceny, dostaje nagrodę w postaci tylu tokenów KNG, ile było łapek w górę pod dzisiejszym filmem, podzielone przez 10, czyli 10% łapek w górę w tokenach KNG. Tym razem dostanie, można powiedzieć,
2 razy więcej, Tak ponieważ jest. dostanie nagrodę z poprzedniego, Kumulacja. czyli to, co mieliśmy dzisiaj i z następnego, no i z tego odcinka. Także gratulujemy już przyszłemu zwycięzcy. To może być całkiem pokaźna kwota. Zapraszamy, podziel się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. To jest, no czasami są niesamowite. Aż naprawdę, jak to nie mówić, że analiza techniczna działa? No. Lepiej kurzy ziarno, czasem się trafi też. Ale dobra. Ja nie jestem fanem analizy technicznej, niczego nie ukrywam, ale oczywiście nie odmawiam innym tego, że mogą z tego korzystać. Co do tego, co na Kandze jeszcze, no bo tu już jak konkurs mamy ze sobą, no to gdzie będzie można nas zobaczyć? Za tydzień, 10 lutego będziemy na targach Business Idea w Krakowie, także jeżeli ktoś będzie w Krakowie albo okolicach, może do nas wpaść na te targi i z nami przybić piątkę, pogadać, a w następnym tygodniu po tym wydarzeniu, czyli 17 lutego Warszawa, Centrum Polin, Crypto Community Conference organizowane przez kryptoekipy, będziemy tam mocnym składem, także też jak najbardziej zapraszamy wszystkich, można wpaść, przybić piątkę, będzie cała śmietanka kryptowalutowej Polski, także nie może was tam zabraknąć na pewno. Super, nie możemy się doczekać na to, żeby się z wami spotkać, porozmawiać. Dla nas to jest cenne, tak jak podkreślamy wiele razy, my jako Kanga stawiamy na transparentność, nie chowamy się, nie unikamy kontaktu z naszymi użytkownikami, jesteśmy otwarci. Nie tylko otwarcie informujemy o naszych sukcesach, o tych nowych rzeczach, ale otwarcie informujemy o problemach, które były, a jak te problemy udaje się pokonać, to też o tym mówimy. No i bardzo chętnie rozmawiamy z wami wszystkimi. To daje zawsze dużo energii do działania, a ona jest potrzebna zawsze. Tak jest. No i co, zapraszamy również na Kanga University. No tak, jak zawsze, jak zwykle to jest ważne. W tym momencie, zwłaszcza teraz, bo dużo ludzi będzie rozmawiać o Bitcoinie, o kryptowalutach, żeby nie wpadali w dziki szał, tylko dowiedzieli się coś więcej. Tak, no, jeżeli ktoś chce zainwestować w kryptowalutę, a nie wie, co to jest, to naprawdę lepiej niech tego nie robi. Poświęć dzień albo 2 na to, żeby postudiować, dowiedzieć się czegoś o tych kryptowalutach, nie czegoś takiego z YouTube'a, od jakichś innych osób, nawet nie tak od nas, oglądając taką audycję, ale czytając rzetelne artykuły, które mają po prostu edukować, a nie tam coś innego budować. Kanga University jest takim miejscem, masa materiału, zarówno dla początkujących, średnio zaawansowanych, jak i naprawdę zaawansowanych, poukładane w lekcje, poukładane w taki tur, że można pomalutku zdobywać. Wcale nie trzeba dużo czasu. Myślę, że godzinka, 2 dziennie i przez kilka dni mamy naprawdę podstawy do tego, żeby w końcu zacząć inwestować z głową. Może tam nie ma wielu związanych z samą inwestowaniem, ale bardziej czym krypto jest. A myślę, że to jest ważne, żeby choć trochę wiedzieć, o co chodzi z tym krypto, żeby zacząć inwestować. No jednak to są nasze pieniądze, które inwestujemy. Nie popełniajmy błędu, nie róbmy takich inwestycji w ciemno, bo rośnie. W żadnym wypadku. Tak. No i zapraszamy również do naszej fundacji. Mamy teraz następną zbiórkę. Pierwsza udała się z dużym sukcesem, kolejna zbiórka w toku. Także zapraszamy, strona fundacji kanga.exchange/foundation. Można sobie wejść i zobaczyć, co jest obecnie na tapecie. Tak. Łukasz, tematów jeszcze jest bardzo dużo. Tak, no właśnie spojrzałem sobie, co chciałem jeszcze powiedzieć, ale to zostawmy sobie na... Kanga Shop. Kanga Shop, tutaj koszulki, takie jak twoja, bo ktoś zwrócił uwagę, że... Tej akurat nie, ale być może będzie. No, także dużo nowych rzeczy dochodzi, cały czas jakieś fajne nowe gadżety. Myślę, że oprócz gadżetów pojawi się tam dużo jeszcze ciekawych rzeczy, nawet nie związanych ze światem krypto w niedługim czasie, także zapraszamy wszystkich serdecznie. Można płacić Kanga Pay, najlepszą chyba bramką płatności kryptowalutową. Tak. Także zapraszamy do śledzenia naszych social mediów. Można się tam dowiedzieć też, w jakich punktach można płacić kryptowalutami w bardzo prosty i szybki sposób. Tak, no ja już pizzę kupuję praktycznie tylko płacąc Kanga Payem. Tak. Bardzo się z tego cieszę. Dobra, dziękuję Kamilu. Dziękuję Łukaszu. I dziękujemy wam. Do zobaczenia za tydzień, a wcześniej... Widzimy się w No Comment. W sobotę o 19:00. Tak jest. Cześć. Dzięki, cześć.